W dzisiejszym filmie kolejny prosty sposób na cudowne domowe mydełka. Tym razem w kształcie i o zapachu róż. Zapraszam do oglądania. Do zrobienia mydełek potrzebne będą baza glicerynowa biała, olejek różany i barwnik czerwony. Dodatkowo waga, coś do mieszania, ja mam tutaj bagietkę szklaną, jakiś słoik oraz foremki do mydełek w kształcie róż. Na początku na wadze odmierzam 250 g bazy mydlanej. Następnie słoik z bazą mydlaną wkładam do garnka z gorącą wodą i podgrzewam, aż się całkowicie rozpuści. Teraz do słoiczka z bazą dodaję około 20 kropli olejku różanego. Wszystko zależy od tego, jak intensywny ma być zapach. Możecie dać 10, 15, ja dałam tutaj akurat 20 kropli olejku. Na koniec dodaję jeszcze około 3 kropli czerwonego barwnika i mieszam do połączenia. Gotową masę przelewam do przygotowanych wcześniej foremek, które wcześniej lekko spryskałam spirytusem 95%. Po wylaniu, jeśli są pęcherzyki powietrza, również trzeba lekko spryskać spirytusem, od razu znikną. Następnie pozostawiam masę do stężenia. Po około godzinie wyjmuję gotowe mydełka z foremek. Przechowujemy je szczelnie zamknięte, na przykład opakowane folią, w suchym miejscu aż do wykorzystania. I w ten szybki i zarazem prosty sposób mamy już piękne, pachnące mydełka w kształcie róż. Ja tutaj jeszcze zrobiłam sobie mini mydełka w kształcie serduszek, równie proste i piękne. Przepis na nie umieściłam na moim Instagramie, Praktyczna Joanna, na który również gorąco Was zapraszam. Myślę, że naprawdę warto zrobić sobie takie naturalne mydełka, dlatego że wiemy, z czego są dokładnie zrobione, a satysfakcja, że zrobiliśmy je samodzielnie, jest ogromna. Oczywiście może to być też oryginalny pomysł na prezent i nie tylko. A teraz jeszcze króciutko o składnikach użytych w mydełkach. Baza glicerynowa biała oparta jest na bazie roślinnej, nie zawiera parabenów, nie zawiera środków drażniących ani uczulających. Jest to poparte badaniami dermatologicznymi. Zapewnia dobre nawilżenie, czego efektem jest gładka, przyjemna skóra. Olejek różany, zapach jego działa antystresowo, relaksująco na zmysły, na skórę działa uelastyczniająco, regenerująco i ma działanie wygładzające. I jeszcze jeden składnik, barwnik. Jest to barwnik niemigrujący koloru czerwonego. Jest to barwnik bardzo trwały, pozwalający wykonywać także mydła wielobarwne. Nie zawiera GMO, substancji uczulających. Posiada oczywiście odpowiedni atest. Jego zaletą jest też to, że się nie odbarwia, nawet jeżeli mydełko długo leży, po prostu go nie używamy. Także kolor jakby nie schodzi podczas kąpieli. To tyle w dzisiejszym filmiku. Jeśli macie ochotę zrobić takie wspaniałe domowe mydełka, to róbcie szybko zakupy i działajcie.